So, just a very brief introduction. Krótkie wprowadzenie. God first called me to Amsterdam. Bóg powołał mnie do Amsterdamu. And Amsterdam is a very cynical place. Amsterdam to jest takie bardzo cyniczne miejsce. And people there have a very negative idea about God. I ludzie tam mają taki bardzo negatywny obraz Boga. And so, I mean, that's let me back up a little bit. That's where I met my wife Jody. I tam też poznałem swoją żonę Jody. And my two sons were born and raised there. I moi dwaj synowie tam się właśnie urodzili, zostali wychowani, zostali. But when we felt like God wanted us to start a church to reach the punks and the anarchists. I poczuliśmy, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy założyli taki kościół, którym dosięgalibyśmy punków i anarchistów. And these are like the most cynical people in the city. A to byli najbardziej cyniczni ludzie w mieście. And so, I mean, everyone in Amsterdam is cynical. Każdy w Amsterdamie jest cyniczny. If you go up to them and say, "Hello, I'm a Christian." Jeżeli podszedłbyś do takiej osoby w Amsterdamie i powiedział, cześć, jestem chrześcijaninem. There's just a huge wall between you and them. Natychmiast pojawia się taka wielka ściana między tobą a tą osobą. Because they think they have this, they go, "Oh yeah, Christians." Bo oni taki mają obraz, o, chrześcijanie. You know, and maybe they're thinking about this church you could see from our apartment. Pewnie słysząc chrześcijaństwo, słowo chrześcijaństwo, myślą o tym kościele, który było widać z mojego mieszkania w Amsterdamie. Many tourists would come and look at it. Turyści przychodzili oglądać ten kościół. But it was surrounded by houses of prostitution. Ale dookoła tego kościoła były domy publiczne. And it was closed on Sunday. I ten kościół był zamknięty całą niedzielę. So everyone's going, "Oh yeah, Christians." I tak więc wszyscy mówili tak, chrześcijanie. It's just this dead tradition that To has taka nothing to do with martwa me. tradycja, nic z tym nie ma wspólnego. And so the problem you have in Amsterdam Więc problem, jaki masz w Amsterdamie, is people have a false idea of Jesus in their head. że ludzie mają taki negatywny, fałszywy obraz tego, kim jest Jezus w swoich głowach. And if you thought what they did about Jesus, you wouldn't want to follow Jesus either. I gdybyś ty rozumiał i myślał o Jezusie tak jak oni go rozumieją, to też nie chciałbyś za nim iść. So the challenge is getting them to see who the real Jesus is. Więc takim prawdziwym wyzwaniem jest to, żeby pokazać ludziom, kim jest prawdziwy Jezus. Because I think many people, when they see who the real Jesus is, Bo ja myślę, że wielu ludzi, kiedy oni widzą i zdają sobie sprawę, kim jest prawdziwy Jezus, they want to follow him. chcą za nim iść. And I think you have the same problem in Poland. I myślę, że bardzo podobny problem jest w Polsce. I think many people have a false Jesus in their head. I wielu ludzi ma w głowach fałszywego Jezusa. And so the challenge is to get them to see the real Jesus. Więc takim wyzwaniem jest to, żeby wziąć i pokazać im prawdziwego Jezusa. Now Jesus always communicated in the language of the people he was talking to. Jezus zawsze komunikował się w języku ludzi, do których mówił. If he was talking to farmers, Kiedy rozmawiał z farmerami, he talked about planting seeds in the soil, he talked about wineskins. mówił o sianiu ziarna na polu, czy o jakichś pojemnikach na wino. When he talked to shepherds, Kiedy rozmawiał z pasterzami, he'd say, "I am the good shepherd who cares for the flock." mówił, ja jestem dobrym pasterzem i ja troszczę się o trzodę. When he talked to fishermen, Kiedy mówił do rybaków, he'd say, I want to make you fishers of men. mówił, ja chcę uczynić was rybakami ludzi. He communicated in their language. Mówił ich językiem. But if I walk up to somebody in Amsterdam, A gdybym podszedł do kogoś w Amsterdamie and I go, "Hello, i powiedział, hej, did you know that Jesus was the good shepherd?" czy wiedziałeś o tym, że Jezus był dobrym pasterzem? They don't know what I'm talking A oni about by nie wiedzieli, o czym ja mówię. because there's not a lot of sheep running around Amsterdam. Bo w Amsterdamie nie biega za wiele owiec. I don't even really understand that too much. Ja za bardzo tego nie rozumiem. So I was praying and saying, "God, what would be the sheep equivalent Nie rozumiałem tego, więc zacząłem się modlić do Boga, co by mogło być takim ekwiwalentem tej owcy in Amsterdam?" w Amsterdamie. And so I was praying about this, I modliłem się o to. and I felt like God wanted me to build a coffin, I poczułem, że Bóg mówi do mnie, żebym zbudował trumnę. and that we should have a funeral procession through Amsterdam. I żebyśmy zrobili taką procesję pogrzebową przez Amsterdam. And so there's this big black coffin, Więc mamy tą wielką czarną trumnę. and then there were people marching behind the coffin. I idą ludzie parami za tą trumną. And the first time that we did this, I thought people might get angry. Pierwszy raz, kiedy to robiliśmy, miałem takiego stracha, że ludzi to rozzłości. You know, they might, try to, throw us in the canals. Że będą chcieli nas zepchnąć do tych kanałów w Amsterdamie. But people didn't get angry Ale wcale się nie rozzłościli, okazało się. because they thought it was a real funeral.
ponieważ wszyscy myśleli, że to jest prawdziwy pogrzeb. We'd go through the red light district. Przeszliśmy przez całą dzielnicę czerwonej latarni. We'd go by these outdoor cafes. Poszliśmy do tych wszystkich, obok tych wszystkich kawiarni, gdzie ludzie na zewnątrz siedzieli. And people would cross themselves. Byli tacy ludzie, którzy się żegnali, widząc tę procesję. They thought there must really be a dead guy in that coffin. Bo myśleli, że w tej trumnie rzeczywiście leży martwy facet. And they were right. I poniekąd mieli rację. Because I was in the coffin. Bo ja byłem w tej trumnie. And so I'd be laid in the coffin trying to act dead. Więc leżę sobie w tej trumnie, udaję martwego. And there'd be these guys in front of the coffin. I przed trumną szli ludzie with these lit torches. Z zapalonymi pochodniami. I got the idea from a Frankenstein movie. Ten pomysł to zaczerpnąłem z filmu Frankenstein. And so we would go to this square. Więc szliśmy na główny plac Amsterdamu, where a church was having a street meeting. Gdzie nasz kościół miał ewangelizację uliczną. So there'd be like this half circle. Stali w takim półkolu. And this church would be playing guitars and, you know, acoustic ludzie z kościoła grali na gitarkach i na tamburyna jakieś. They'd be singing. I śpiewali. This is the day. And then we'd come in with our coffin. I wtedy my tam wchodzimy z naszą trumną. And we'd set it down right in the middle of them. I stawiamy tą trumnę na środku tego placu. And everyone on the streets going, wow, this is great. I wszyscy wokół od razu patrzą, wow, to jest świetne. The guy with the coffin is stopping the Christians from having their meeting. Ten facet z trumną zakłóca spotkanie chrześcijan. So we'd have this coffin down there, I'd be in the coffin. Więc ta trumna tam leży, ja w niej jestem. And then these guys would stand around the coffin with these lit torches, so you had like a circle of fire and smoke. Wokół cała ta ekipa ustawiła się z zapalonymi, z tymi pochodniami, więc tam pełno ognia, dymu. And I'd be laying in the coffin. A ja jestem w trumnie. Now when you're not dead, jeśli nie jesteś martwy, time goes very slowly in a coffin. Czas bardzo wolno leci w trumnie. But I had to stay in there because all these people were coming. A ja musiałem zostać w środku, bo ci wszyscy ludzie ciągle dochodzili. You know, people were coming out of the cafes. Wychodzili z kawiarni. And so I had to stay in the coffin for a while. Więc musiałem zostać w tej trumnie przez jakiś czas. So what I would do, więc to co wtedy robiłem, is I would count down. To liczyłem. 60, 60, 59, 59, 58, 58, 3, 2, 1, 0. 0. And I jump out of the coffin. Wyskakiwałem z trumny. And I would do something like this. I robiłem coś takiego. Krzyczałem. But much louder. Ale dużo bardziej głośno. I don't want to scare the baby. Ja nie chcę wystraszyć. So I'm going, and I'm just screaming at the top of my lungs. Krzyczałem z całej siły. And all these people come running to the coffin. I wszyscy ci ludzie zaczęli biec w stronę trumny. And then I'd stand on the coffin. Stanąłem nad trumną. And I go, this city killed me with its lies. Zacząłem krzyczeć, to miasto zabiło mnie swoimi kłamstwami. You told me I'd find wisdom in your universities. Powiedzieliście, że znajdę prawdę, mądrość na waszych uniwersytetach. But you're not wise. Ale nie jesteście wcale mądrzy. You can't even solve your own problems. Nie potraficie rozwiązać swoich własnych problemów. You told me I'd find happiness in your drugs. Nie znalazłem szczęścia w waszych narkotykach. But you didn't make me happy. Wcale mnie to nie uczyniło szczęśliwym. You destroyed my body. To zniszczyło moje ciało. Nobody in the city cares. Nikt w tym mieście nie troszczy się. Nobody in the city loves. Nikt w tym mieście nie kocha. And we're all dead. I wszyscy jesteśmy martwi. And then I'd fall over in the coffin. I wtedy wpadałem do trumny. Now, remember the group from the church doing the street meeting? Ludzi z kościoła, którzy tam tą ewangelizację robili uliczną? Well, one of them would get up on a table on the other end of the square. Jeden z nich wskakiwał na stół na drugim końcu, na drugim rogu tego placu. And they go, hey, you there! I zaczął krzyczeć, hej, ty tam! It's true! To prawda! If you listen to people, you will die! Jeżeli będziesz słuchał ludzi, to umrzesz. Let me tell you how you can live! Pozwól, że powiem ci, jak możesz żyć. Now all the people on the street, I wszyscy ludzie na ulicy they're going, wow, this is great! zaczęli krzyczeć, wow, to jest świetne. The dumb Christian is trying to argue with the crazy guy. Ten głupi chrześcijanin próbuje dyskutować z tym wariatem. They didn't know we were together. Nie wiedzieli, że byliśmy razem. Why should I listen to you? I dlaczego miałbym słuchać ciebie? Everybody's told me they're good ideas. Wszyscy mi tutaj wciskają jakieś dobre pomysły. And look where it's gotten me. I zobacz, dokąd mnie to zaprowadziło. Well,
I'm not here to tell you about my good ideas. Ja nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać Ci o jakichś dobrych pomysłach. I'm here to tell you the truth about God. Ale Ci opowiedzieć prawdę o Bogu. God. Bóg. That's a bunch of religious garbage. To takie religijne śmieci. Well, let me ask you a question. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Do you know who God is? Wiesz, kim jest Bóg? And I would ask questions I ja zacząłem zadawać pytania, that people in Amsterdam ask about God. które zazwyczaj ludzie w Amsterdamie zadają, jeśli chodzi o Boga. And because everyone on the street thought we were having an argument, I ponieważ wszyscy tam na placu myśleli, że my się ze sobą kłócimy, everyone wanted to hear everything that we had to say. wszyscy uważnie śledzili o tym, co mówiliśmy. And he would give me the answers. A on podawał mi odpowiedzi. And for the first time, I po raz pierwszy many people heard who the real Jesus is. wielu ludzi słyszało, kim jest prawdziwy Jezus. And then after we had this debate, I kiedy ta debata między nami trwała, I would say Amsterdam. ja mówiłem Amsterdamie. I was dead. Byłem martwy. If you know the kind of person that I was before, Gdybyście byli taką osobą, jak ja byłem wcześniej, and who I am now, i tym, kim jestem teraz, you would know what I'm telling you is true. gdybyście zobaczyli tę różnicę, wiedzielibyście, że to prawda. Jesus made me alive again. Jezus mnie ożywił ponownie. Why not in a city that is known for freedom? Dlaczego w tym mieście, Why not really be free? które jest znane z wolności, nie doświadczyć prawdziwej wolności? And then I'd invite people to come and give their life to Jesus. Zapraszałem ludzi, żeby uklękli i oddali swoje życie Jezusowi. Communicating in the language of the Komunikacja people w języku ludzi, that God is calling you to. do których nas Bóg powołał. But then I started thinking to myself, Ja zacząłem myśleć wtedy, coffins. trumny. This is the way to reach people. To jest sposób, żeby dosięgnąć ludzi. Forget Toronto. Zapomnijmy o Toronto. Coffins. Trumny. This is where the revival will come. I przebudzenie przyjdzie przez trumny. So I'm telling everybody, if you want to reach people, you have to have a coffin. Więc zacząłem wszystkim mówić, jeżeli chcecie mieć przebudzenie, musicie mieć trumny. Now there was a girl who, okay, so during this time we were working with youth with the mission. W tym czasie pracowaliśmy z młodzieżą z misją. And this girl came for a 6-week outreach. I przyszła dziewczyna na taki 6-tygodniową misję. And she ended up going back to the States engaged to me. I jej przyjazd skończył się tym, że wyjechała do Stanów zaręczona ze mną. And I don't know why, Ja nie wiem dlaczego, but her family didn't like me. ale jej rodzina mnie nie polubiła. So I go back to America to get married. Więc pojechałem do Stanów, żeby wziąć ślub. And I get my friends together. I zabrałem swoich przyjaciół. I said, we have to build a coffin. I mówię im, słuchajcie, zbudujmy trumnę. This is the way to reach people. To jest sposób, żeby dosięgnąć się ludzi. They're going, yes, we must build a I coffin. oni wszyscy mówią, tak, zbudujmy trumnę. And then my wife I wtedy moja żona wanted her family to like me. chciała, żeby jej rodzina się przekonała do mnie. So she wanted them to see me do this coffin thing in Minneapolis. Więc chciała, żeby zobaczyli, jak robię to przedstawienie z trumną w Minneapolis. She thought if they could see David jump out of a coffin, then they would accept him. Ona myślała, że jak jej rodzina zobaczy, jak David wyskakuje z trumny, to się przekonają do niego. So we have this funeral procession Więc through idzie ta Minneapolis. procesja pogrzebowa przez Minneapolis. And then they stop in front of this main part of the city. I zatrzymujemy się tam w centrum Minneapolis. And I'm in the coffin. Jestem w trumnie. So I start to count down. Odliczam. 60, 60, 59, 59, 58, 58, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. 0. And I jumped out of the I coffin. wyskakuję z trumny. And I started shouting just like in Amsterdam. I krzyczę tak samo jak w Amsterdamie. And instead of everyone coming to me like in Amsterdam, I zamiast tego, że wszyscy przychodzili do mnie jak w Amsterdamie, everyone ran away. wszyscy uciekli. They just ran. Biegli, uciekali. And I'm standing on top of my coffin. Stoję nad tą trumną. And the only one that was still there was Jody, my wife, and her brother. Jedyne osoby, które zostały, to była moja żona, Jody i brat. And it took almost 2 years before her family would talk to me after that. Trzeba było aż 2 lat, żeby oni zaczęli do mnie się znowu odzywać. But you see, the situation was that God had taught me a principle. Więc Bóg nauczył mnie zasady, that was right, która była dobra, and the way I applied it in Amsterdam was right. ale ona działała w Amsterdamie.
But the way that I was trying to apply this principle in Minneapolis was wrong. Ale sposób, w jaki spróbowałem to zrobić w Minneapolis, był zły. And so what I want to talk about now is a principle. Więc to, o czym chcę mówić teraz, to zasada. And it would be a mistake for you to think, okay, I'll just copy what David does. Więc błędem dla was byłoby to, jeżeli powiecie sobie, dobra, ja będę teraz kopiował to, co robił David. I mean, maybe you should do what I do, or maybe not, but you need to know what is the principle. Masz robić to samo, co ja, a może nie. And how should I apply it where God has called me? Więc zasadą jest to, że powinniśmy modlić się i pytać się Boga, jak Bóg chce, żebym to wdrożył u siebie w życiu. So that's what I'm going to talk about now. Więc o tym chcę mówić teraz.